Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś zapraszam Was do mojego ogrodu i szklarni. Czas na porządki, sadzenie i przygotowanie do sezonu. To jeden z moich ulubionych momentów w roku. Zaczynam od porządków. Wynoszę narzędzia, wyjmuję szpilki z agrowłókniny i zdejmuję ją. Wrzucam słomę, ładuję do taczki zużytą słomę, odpinam i wynoszę linię kroplującą, i zgrabiam resztki słomy z grządek. Ładuję do taczki zużytą słomę. Dobrze, że nie poszło. Pcham taczkę powoli przez ogród. Na końcu ogrodu mam kompostownik. Tam wszystko wraca do ziemi. Wysypuję słomę na pryzmę. To, co dziś wyrzucam, za rok stanie się ziemią i znowu wróci do ogrodu. Biorę grabie, widły i miotłę. Każde z nich miało dziś swoje zadanie. Z grządek zaczynam wyrywać trawę. Ziemia jest miękka, ciepła, pachnie. Lubię tę prostą robotę, daje spokój.
szklarnia czeka na mycie teraz. Wszystko zrobione, wyniesione. Jeszcze tu trochę trawy widzę. No. Chwasty, nie ma końca tych chwastów. Dobrze, chyba to wszystko. Teraz mycie. Na trawie jest rozłożona agrowłóknina. Trzeba ją tylko porządnie umyć. Przypiłam ją wcześniej szpilkami, żeby nie zwiewała przy myciu. Mąż bierze się za mycie szklarni. Zaczyna od góry, zmywa kurz, stare plamy, resztki po zimie. Powoli idzie ściana po ścianie, każdą dokładnie. Beczki na wodę też trzeba umyć. Pięknie słońce miga w kroplach. W środku w szklarni mąż zaczyna myć od sufitu. Powoli i dokładnie. Myję ścianki, kąty, okna, zakamarki, półki. Po umyciu szklarnie aż miło zobaczyć, jest czysta i gotowa na nowy sezon. Wchodzę do szklarni z wiaderkiem, w którym mam granulowany suchy obornik. Idę wzdłuż grządek i rozsypuję go równomiernie po ziemi. To mój sposób, żeby ziemia dostała siłę. Potem delikatnie grabię, żeby wszystko się wymieszało. Po oborniku sięgam po ziemię kompostową. Mąż sypie ją warstwą na grządki. Jest ciemna, pachnąca i lekka w dotyku. To mój własny kompost z ogrodu, z kuchni. Wszystko wraca do ziemi. Grabkami delikatnie rozprowadzam po powierzchni. Teraz ziemia jest gotowa, odżywiona, miękka, aż się chce w niej sadzić.
Część narzędzi odkładam na miejsce i kończę sprzątać w szklarni. Ziemia już przygotowana, obornik, kompost, wszystko ładnie wyrównane. Biorę teraz wąż ogrodowy i zaczynam podlewać powoli i równomiernie. Woda wsiąka w glebę, ziemia ciemnieje, pachnie. Musi być wilgotna, miękka i gotowa na nowe rośliny. Mąż schyla się przy końcu grządki i sprawdza odpływ do linii kroplującej. I tu wnosimy razem linię. Rozkładamy je wzdłuż grządek. Po jednej linii na każdy rząd. Mąż podłącza końcówki, ja przytrzymuję i prostuję linię. Linie już leżą gotowe. Mamy spokój, musimy podlewać konewkami. Teraz czas na rozłożenie agrowłókniny. Będę przypinać je przy brzegach szpilkami. Tam masz dobrze? Tak. Agrowłóknina zatrzyma wilgoć, zatrzyma też chwasty. Dobrze, dobrze jest. Żeby trochę na te deski wejść, bo później będzie wyłazić i teraz jest dobrze. A tu już wszędzie. Tu jeszcze. Masz. Dobra. I gotowe. Grządki są uporządkowane i gotowe na paprykę i pomidory. Przynoszę sadzonki pomidorów i papryki i zaczynam sadzenie. W miejscach, gdzie wcześniej robiłam nacięcia, rozpylam materiał i robię dołek w ziemi. Wkładam sadzonkę ostrożnie w ziemię, przysypuję i dociskam lekko, żeby miały stabilnie. Praca idzie spokojnie, bez pośpiechu i każda roślina dostaje swoje miejsce. Podlewam sadzonki, żeby korzenie miały wilgoć.
Mąż wnosi słomę do szklarni. Powoli zaczynamy ją rozkładać na agrowłókninie między rośliny. Warstwa niezbyt jest gruba tej słomy, tylko tyle, żeby zakryła materiał. Chroni to przed nagrzaniem, no i zatrzyma wilgoć. Rozrzucamy równomiernie rękami, każdy kącik jest przykryty. Pomidory i papryki mają już wszystko, czego im potrzeba. W wiaderku mam obornik granulowany. Wysypuję go na grządki, równomiernie rozrzucam. Potem delikatnie przekopuję go z ziemią. Biorę grabki i kompost, lekko wyrównuję. Ziemia wygląda pięknie. Gotowa, odżywiona, aż prosi się o sadzonki. Wyjmuję sadzonki ogórka z dobrze rozwiniętymi korzeniami. Robię dołek. Wkładam roślinę i lekko dociskam ziemią wokół. No i tak rząd po rzędzie, bez pośpiechu. Obok drugiej grządki czeka seler korzeniowy. Zakładam na grządkę linię kroplującą. Każda sadzonka dostaje swoją przestrzeń. Gdy wszystkie sadzonki są już w ziemi, selery w różnych ostępach, ogórki też, biorę konewkę. Woda w niej jest ciepła, odstała, nie prosto z kranu. Powoli podlewam każdą roślinę z osobna, żeby ziemia dobrze osiadła przy korzeniach. Razem z mężem bierzemy włókninę i przykrywamy grządki, żeby chronić rośliny. Włóknina zatrzyma ciepło i wilgoć. Dobrze, jeszcze troszkę. Jeszcze. No, jest fajnie. Przynoszę zioła, które będę sadzić w glinianych doniczkach. Do każdej wsypuję ziemię. Ziemia jest lekka, żyzna. Biorę sadzonki ziół, robię dołek i wkładam roślinę. Lekko przyciskam ziemię wokół.
Podlewam od razu po trochu, żeby ziemia osiadła. Doniczki ustawiam blisko siebie na słonecznym miejscu i już mam mały ogródek ziołowy gotowy, pachnący i swój. W kuchni pachnie mąką i zakwasem. Wyciągam dzieżę, wsypuję zakwas, mąkę, wlewam wodę i dodaję sól. Mieszam wszystko powoli. Ciasto jest lepkie, ciężkie. Przykrywam i zostawiam w ciepłe, bez przeciągów miejsce. Po około 10 godzinach dodaję mąkę, ugniatam, no i zostawiam, żeby rosło. Odsłaniam dzieżę. Ciasto już wyrosło, jest pełne pęcherzyków, miękkie, ciepłe w dotyku. Podsypuję blat mąką i ostrożnie wyjmuję ciasto na blat. Dzielę je na bochenki, formuję je rękami, każdy w kulę. Podwijam spód, wkładam do koszyków oproszonych mąką i zostawiam na kolejne wyrastanie. Rozgrzewam piekarnik z garnkiem żeliwnym. Bochenek trafia do środka, a w domu pachnie chlebem prawdziwym, takim jak dawniej. Z chleba, który upiekłam, kroję na kawałki chlebek, wrzucam do robota kuchennego i rozdrabniam je na drobne okruszki. No i tak robię domową bułkę tartą. Później pakuję ją do torebek papierowych. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że podobało się Wam to, co razem robiliśmy z mężem. Jeśli chcecie być na bieżąco, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło.